ponad dobie lotów wylądowałem na wyspie Lombok w Indonezji. Podobno lepsza wyspa niż Bali, albo niektórzy tak twierdzą, a ja to po prostu sprawdzę. Na wyspę Lombok, sąsiada Bali, poświęciłem jakieś 9 dni. 3 dni w chyba najbardziej popularnej miejscowości wyspy, czyli Kuta. Kolejne 4 dni przeniosłem się do wioski Sembalun, skąd zdobywałem wulkan Rinyani. I wróciłem na kolejne 2 dni do Kuta, aby dokończyć zwiedzanie okolicy. Samo miasteczko Kuta oferuje dosyć sporą ilość restauracji z naprawdę smacznym jedzeniem. Jest dobrym miejscem do zwiedzania południowego wybrzeża wyspy oraz jest położone w całkiem niedalekiej odległości od lotniska. Tutaj też najbardziej widać turystów, ale wciąż nie jest to taka ilość jak na Bali. Plaża, na którą trafisz idąc główną drogą, nie jest jakaś spektakularna, a w zasadzie nawet poniżej przeciętnej. Natomiast w odległości około 15 minut drogi skuterem są naprawdę bardzo ładne plaże obok chyba najpopularniejszej z nich, Mandalika Beach. Było ładnie, ale tutaj ta część sam syf. Tego teraz tak nie widać, ale on nam zbliżenie. Patrzcie, jaki tu syf wywala. Rano to w ogóle nie muszę nigdzie iść na wschód słońca, bo po prostu otwieram tylko drzwi z tarasu i wschód mam centralnie przed sobą na zajebistą, no nie mogę powiedzieć dżunglę, ale taki las, kurde, na wzgórzu. To już się jakoś tak przyjęło, ja nawet się już teraz nie boję, że będą tłumy ludzi na jakiejś plaży, na którą podjadę, bo nikt nie chce jeździć na te plaże, które ja jeżdżę. No i jakoś tak wychodzi. No ale tak poważnie to na serio mam szczęście do tego, że trafiam na takie właśnie plażyczki, miejsca, gdzie ludziom się po prostu nie chce dojeżdżać czy się przejść. No tutaj chyba raczej trzeba troszeczkę dojechać, w sensie skuterkiem, nie ma daleko, bo to wyszło mi może z 15 minut na skuterze, ale no jest ładnie. No tutaj, żeby te najlepsze miejsca zobaczyć, to trochę trzeba się nachodzić, kurde. Ale już byłem na pierwszej miejscówce i naprawdę było warto. A teraz idę na drugą. Tu podobno są jakieś ładne jaskinie. Chyba muszę wejść na ten tu wierzchołek i tam gdzieś będą, ale patrzcie tą wodę, kurde. Wowy. Na koniec dnia odwiedziłem jeszcze 2 plaże, które miały być z różowym piaskiem. A jak było w rzeczywistości, zobaczcie sami. No i dotarłem do punktu, którym chciałem się znaleźć, czyli Pink Beach. Ale kurde, mało wspólnego ona ma z różową plażą. Jedynie to w to dobre, że jest takie spore muszle tutaj leżą. No i jest tu tylko kilku miejscowych, którzy chyba zbierają wodorosty, bo jest chyba jakiś odpływ. Ale plaża, no nie jest pink, kurde. No ma to swój urok, ale nie tego się spodziewałem. Dojechałem w sumie chyba tak na sam styk, bo już słoneczko delikatnie zachodzi na tą Lombok Pink Beach, ale no nie jest ona, kurde, pink. No ale dobra, już kita. No i jeszcze taka ważna informacja dla tych, którzy się interesują cenami, bo często o to ludzie pytają. No to tutaj na tą Lombok Pink Beach jest wjazd płatny 25 rupii. Przepraszam, 25 000 rupii. No nie jest to dużo, aczkolwiek jak tutaj przyjechałem o godzinie 17:30, a o 18:00 jest zachód, to było dla mnie trochę dziwne, że jeszcze tutaj to liczyli. No ale nieważne, tak czy inaczej, taka jest cena za wjazd na tą plażę akurat. Tak wyglądał mój pierwszy dzień na wyspie, ale najciekawsze rzeczy dopiero były przede mną.
No dzień dobry mordeczki. Witam w drugi dzień na wyspie Lombok. Dzisiaj mam zamiar odwiedzić jeden dosyć spory wodospad. Może dwa, ale nie będę się nastawiał na dwa, no bo one są w dosyć sporej odległości. Ten, który chcę dzisiaj odwiedzić, to jest jakieś 110 km stąd, więc pewnie ponad 2 godziny jazdy. Ale jak wpadnie drugi, to po prostu będzie jako bonus. Tak czy inaczej nastawiam się na jeden. Mam nadzieję, że ten dzień będzie równie atrakcyjny jak poprzedni. Droga w kierunku wodospadu, który sobie wybrałem w momencie, gdy zbliżałem się w okolice zachodniej części wulkanu, była naprawdę malownicza. Niestety im bliżej celu, tym drogi w coraz gorszym stanie i ciężko mi było trafić w miejsce, gdzie zostawię skuter i zacznę pieszą wędrówkę. Miejscowi w zasadzie nie mówili po angielsku, a Google Mapy tutaj niestety się gubiły. Kurde, właśnie prawie jestem już na miejscu, ale kurde, widzę, że coś się zbiera na deszcz. Mam nadzieję, że mnie tu nie kluczy. Tu nie ma nawet strony. You will find the bridge, Bridge, okay. and then follow the left of the irrigation. Yes, till Okay. you will find the road like this. Okay, okay. Thank you so much. Have a nice day, bye. Okay. No, powiem wam, żeby tutaj się dostać, to trzeba mieć trochę kurde nerwy ze stali, bo znalazł się przynajmniej jeden typ, który coś tam mówił po angielsku i nawet mnie kawałek podprowadził, gdzie mam skręcić. Błagam, kurwa, niech nie pada. Się zbiera na ciężką burzę. O, jeszcze małpa. Dobra, motor już zostawiłem, znaczy skuter. Skuter zostawiłem już tam na początku tej ścieżki, bo ja nie wiem, jak tu bym miał jechać. A tu jeżdżą motorami. Są kawałki takie betonowe, ale są normalne jakieś takie kurde mini skałki. I ten skutera na pewno bym tu nie przejechał, albo bym zapał po prostu gumę. Ale kurde, jest tu mega ładnie. Trochę pokropiło, do tego ubrałem kurteczkę. Od razu ją ściągam, bo słońce wychodzi. Mam nadzieję, że jednak nie będzie żadnej burzy, ulewy. No i idę. Ciekawe, ile będę teraz szedł, bo jedną ścieżkę tam, gdzie mi pokierowało Google, to powiedzieli mi, że już tej ścieżki nie ma, bo tam z tego co mówię, po trzęsieniu ziemi ona jest zawalona. No i pokierowali mnie tutaj. Mam nadzieję, że dotrwam, bo już miałem ochotę po prostu zawrócić. Ale z tego powodu, że jechałem tutaj 120 km, no to nie ma szans. No, mam nadzieję, że będzie warto. 15:06, ja pierdziel. Ale droga. O, nie będę miał za dużo czasu. Serio, szacun dla tych, co potrafią tutaj jechać. Ja tu ledwo chodzę, kurde. Oni tu mają właśnie uprawy bananów. Powiedziałem, że jeżdżą z całymi motorami bananów. O, tutaj rosną, widzę na tych. Te ścieżki się rozwidlają. Nie wiem, czy dobrze mi idę. Oj. Kurde, mega. Jest gorąco. I tak naprawdę nie wiem, czy dobrze idę. Ścieżki się cały czas rozwidlają. Mam nadzieję, że wrócę w ogóle. Tu już nikt nie jeździ. No i zobaczymy. Oh, sir. Yeah, not this. No. Two. Hello. Ya betul sekeper. You speak English? No. Sekeper.
this? Oh, it's kapea. Salah, no. No. No here? No, No. you come. Oh, no. Really? It's not way there anyway? Time. It's too late. It's late. No. You come lah. Time. Ma be. No i co mogę powiedzieć? Zgubiłem się po prostu. Było takie jedno rozszerzenie, rozwidlenie dróg. No i ja zamiast pójść w prawo, to poszedłem w lewo. Kurde, w lewo poszedłem. W lewo i oczywiście było źle. No w każdym razie poszedłem w złą stronę i niestety, ale nie doszedłem do wodospadu. Niestety. Doszedłem na wysokość mniej więcej tego wodospadu, ale tego jego górnej części, tylko że nie na tą górę, którą powinienem wejść, kurde. Widziałem go obok w sumie, nie widziałem go przez dżunglę, ale no był blisko, ale nieosiągalny, bo musiałem po prostu przejść przez inną dolinę. Byłem po prostu na innej górze, na górze obok. No i mnie po prostu jacyś Indonezyjczycy już tutaj zwieźli, bo nie mam na tyle czasu, żeby z powrotem iść tam. Więc już nie ma szans, nie mam na tyle czasu, bo o 18 tu już jest ciemno, a ja jeszcze mam 100 km powrotu, więc nie mówię, że jeszcze tutaj nie wrócę, bo to nie jest mój ostatni dzień na Lomboku, więc zobaczymy. Jak będzie jakiś dzień luźny, się okaże, to myślę, że jeszcze raz spróbuję tu się dostać. Ojeju. Ale i tak spoko przygoda i przynajmniej taki delikatny trening przed wejściem na Mont Riani. Jeszcze mordeczki przejeżdżając, znaczy wracając już kurde w sumie z nieudanej misji wodospad. Przejeżdżałem teraz koło takiej czarnej plaży i mega zajebisty zachód słońca był, więc musiałem się zatrzymać. Trudno, będę wracał po ciemku, ale zobaczcie, ta plaża jest po prostu czarna, czarny piach cały, a na tej plaży w ogóle to sami lokalsi, nie ma tu prawie, no w ogóle nie widzę tu żadnych turystów, no chyba że turyści z Indonezji, natomiast ja tu jestem tutaj też trochę taką atrakcją turystyczną z tego co widzę, no ale nic. No to mordeczki, jestem załadowany. Duży bagaż. Tu pomiędzy torba mała ze sprzętem. Nescafe tam jest. 360 będzie nagrywało drogę. W tym momencie mam 2 godziny 15 do miejscowości Sembalun. Tam myślę, że jest bardziej, że tak powiem, naturalnie. No i zamierzam stamtąd wchodzić na 3700, czyli na wulkan Riani jutro. No ale najpierw tam trzeba dojechać, a powiem wam, że nie jest to łatwa sprawa. Całe szczęście wiedziałem, że się będę przemieszczał na skuterze. No i wziąłem sobie pasy, te czerwone tutaj. No i ten bagaż się trzyma dobrze, więc jest gitara. Do zobaczenia za jakieś 2,5 godziny myślę, może 3 nawet, zależy jak będzie na drodze i z przystankami. Miłego dnia i trzymajcie kciuki. Sierpień to miesiąc, w którym Indonezyjczycy obchodzą odzyskanie niepodległości, który oficjalnie przypisany jest na dzień 17 sierpnia. W całym kraju domy i ulice dekorowane są flagami państwowymi i organizowane są parady patriotyczne.
Jadąc wioskami do Sembalun mocno przykuwałem uwagę mieszkańców, którzy podchodzili w najmniej spodziewanych momentach i wypytywali skąd jestem, gdzie jadę i tym podobne. Z początku było to dla mnie dziwne, ale po czasie zrozumiałem, że nie ma w tym żadnych złych intencji, bo po prostu oni tacy są. Where will you go, mister? Where will you go? Sambalun. Sambalun. Ja, Where are you from? Holandia. Polandia. Where are you go? Sambalun. Sambalun. Yeah. Oh, yes. How many long is it? 10 days. 10 days in London. Come back to Italy. 3 days to Sambalun and then I back to Suka. Yeah. Mandalika, yeah. Every Indonesian people Hello. Good. Yeah. Yeah. Wow, nice place. Where you come from, sir? Polandia. Oh, Polandia. Polandia, yeah. Okay, you rent scooter at Kuta? Ja, Inka. Po drodze tutaj zatrzymałem się, mam jeszcze jakieś 12-13 minut do miejsca, gdzie będę spał, ale jest mega miejscówka tutaj. Zaraz pokażę wam mordeczki. Normalnie tutaj widoki są przednie, patrzcie, to za mną po prostu, to jest właśnie tam w dolinie Sembalun. Właśnie tam zmierzam, muszę tylko zjechać jeszcze z tej góry i już jestem na miejscu. Mam jedną złą wiadomość, ale nie chcę sobie psuć tą wiadomością właśnie tej chwili. Potem wam powiem, co się wydarzyło, ale luz. Dobra, zawijam dalej. Delektujcie się ze mną i już wiem, że polecam to miejsce. Jaką miejscówkę mam tutaj. I patrzcie, taki będzie widoczek. O wow! Ja nawet to, kurczę, ciężko mi opisać, jak to jest piękna miejscówka. Po prostu wszędzie wokół są góry, jakieś pola uprawne. No zobaczcie, jeszcze jakie światło jest w ogóle. No coś cudownego, kurde. Nie byłem chyba jeszcze w tak pięknej górskiej miejscowości. Mordeczki, znowu w ogóle się tak coś stało, że... Znaczy ja wiedziałem, że będzie ładny widok tutaj. Ale że aż taki... No to nigdy. Kurde.
Normalnie gęba się uśmiecha, nie? Idę jeszcze załatwiać jedną rzecz, muszę z godzinkę pojechać do innego miasta i wracam tutaj. Jeszcze tylko podładować wszystko przez noc i mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Kurczę, ale nie wszystko jest takie piękne, bo jak wyruszałem z Kuty, to dostałem wiadomość od organizatora, że niestety, ale są jakieś problemy, że tam jakieś zmiany w zasadach przyjmowania turystów na tą górę Montriani i że niestety, ale nie wejdziemy na ten 3700 szczyt, tylko na niższy 3100 coś tam. I będziemy szli inną drogą, w innym miejscu będziemy mieli obóz, niby też na kraterze, ale w zupełnie innym miejscu. I z innego miejsca startujemy w ogóle, nie tutaj, gdzie zarezerwowałem właśnie nocleg, tylko w miejscowości oddalonej o godzinę drogi stąd, więc pojechałem tam trochę to wyjaśniać, no i kurczę, no niestety nic nie wskurałem. Powiedział mi, że mogę to po prostu anulować albo no ale nie przyjechałem tutaj po to, żeby teraz 3 dni tutaj siedzieć i no wiadomo, ładnie jest tu, mogę pochillować, ale kurde, no nie 3 dni, nie? Więc niestety, ale jutro mam nadzieję, że będzie spoko i mimo wszystko ten trekking będzie ciekawy, natomiast kurczę, no trochę żałuję, że jednak to nie będzie 3700, no ale nic, no trzeba się cieszyć z tego, co tutaj się ma i mam nadzieję, że jeszcze wiele atrakcji przede mną tutaj w tym miejscu. W skrócie wyglądało to tak, że organizator zarejestrował nasze wejście zbyt późno, a liczba wpuszczanych osób na wulkan jest ograniczona, co w pełni jest zrozumiałe, ale nie rozumiem, dlaczego organizator tak zrobił, skoro rezerwowałem przez aplikację Get Your Guide tę wycieczkę 3 albo 4 miesiące wcześniej. Do Get Your Guide nie mam żadnych zastrzeżeń, ponieważ po powrocie do Polski złożyłem zażalenie i zaskoczyli mnie, bo oddali całą kwotę. Jednak mimo wszystko jest mały niedosyt, bo chciało się zdobyć najwyższy szczyt tej wyspy i po to właśnie tam się jechało. Ten, kto chodzi po górach, pewnie rozumie, o czym mówię. This is for the hiking we are blessing. This is good lucky for you and then good day for you. And then there is we have our culture before the hiking during the ceremony before the blessing. This is similar like climbing from the Ghats. This is the mean of this one. Nie? Okay. Thank you. Okay, my friends, we'll be to this prayer. You can sit under the tent. Zaczęliśmy. To dopiero początek, startujemy z 650 metrów. Koszulka przygotowana. No i zobaczymy, czeka nas 7 godzin drogi. Na razie mi się podoba, mimo iż zmienili trasę. Idziemy w sumie w grupie 4 osób. Ja, 2 typów i 1 dziewczyna. Więc duża ekipa to nie jest. Ale oczywiście więcej ludzi tutaj idzie tym szlakiem. Zobaczymy, jak będzie tu u mnie na szczycie. Chyba dochodzę już do drugiego punktu przystanku. Jakoś to nie wiem, dziwnie szybko idzie. Teraz lepiej. No, ale tu ludzi. Przygoda dalej trwa. Jesteśmy gdzieś w połowie trasy. Przygotowali nam obiad. Oczywiście na ryżu.
Jak to w Indonezji? Ale było dobre. I owoce świeże. Lecimy do punktu, gdzie będziemy nocować pod namiotami. Droga nie jest jakaś wymagająca, no ale jak to można było przewidzieć, idzie się pod górę. Ale ładnie, tylko że kurde, mgłą zaszło wszystko i mam nadzieję, że będziemy mieli dobre widoki jednak, jak się tam pojawimy, bo po to się w sumie idzie. No, coraz bardziej stromo, ale już jesteśmy dziś na 2200. Tylko że mgła nam na razie zasłania wszystko. To fajne do zobaczenia. Dotarliśmy do bazy na kraterze. Będziemy tu spać, akurat w tych szarych namiocikach. Tam się już więcej osób rozbija. Czekam aż mgła zejdzie i myślę, że troszeczkę polatam nad kraterem. Ale na razie jest, jak widzicie, biało, nie? Właśnie kładziemy się w namiocie. No i atakujemy o 4 rano szczyt na 3100 metrów. Niedaleko już tam mamy, bo tylko 1 godzinka drogi, a podobno widoki są mega przekozackie. Także do zobaczenia jutro. Właśnie ruszyliśmy z obozu, jak wielu innych ludzi. No i czekam na te piękne widoki. I don't know. See? No. This is my friend. This is my senior. Oh, we don't know. Where is the Agung? Agung over there. That is Agung. You can see. Ah, there is Bali. Okay. So you can see the in 3 islands. Yeah. Neno and Trawangan. Oh, in this side. Zrobione. Robota wykonana. No i jesteśmy, tylko czuję się znowu oszukany, bo zegarek wysokościomierz mi pokazuje 2920. Sprawdzałem jeszcze z innymi ludźmi i mają bardzo podobny, więc nie jest to 3100, tam jest 3000, niby 700, na który mieliśmy wchodzić. No nie cieszy mnie to tak jak zdobycie Mount Agung, ale no mimo wszystko dobry trening to był, spoko przeżycie, natomiast na pewno będę składał reklamację do Get Your Kite, bo przez tą aplikację zamawiałem tą atrakcję turystyczną, no i niestety nie jest to zgodne z umową. A tam widoczny jest Mount Agung. W tamtym roku go zdobywałem.
Pomimo iż organizator zawiódł, to na przewodnika i chłopaków, którzy nieśli nam jedzenie i namioty, nie mogę powiedzieć złego słowa. Wykonali kawał dobrej roboty, zadbali o wszystko i naprawdę byli pomocni i uprzejmi. Dobra, zabieramy się, zdjęcia porobione, polatane dronem. Ale jak sobie pomyślę, kurwa, to jest pies jeszcze. Gdzie on jest? Piesiek. Ale jak sobie pomyślę jeszcze o tej drodze powrotnej, nienawidzę schodzić. Ale dla takich widoczków i dla samego siebie było warto, mimo wszystko. Teraz cały czas się odsłaniają piękne widoki, kurde. Jak w nocy szedłem tą ścieżką, a nie było tak ładnie. Zdecydowanie. Kurde. Kocham takie momenty, naprawdę. Uwielbiam to. No jakby ktoś nie wiedział, to tak się w Indonezji oznacza szlaki. A w nocy jak szliśmy, może to gdzieś będzie widać na GoPro jak filmowało, to takie skrawki są powieszone, ale takich odblaskowych. O, mi się wydaje, że to było to. No właśnie. Także nie zgubisz się. Schodzenie do najłatwiejszych nie należy. Natomiast cieszę się, że już połowa za mną. Teraz idę na śniadanko. Kurde, z pięknymi widoczkami cały czas. Czyli teraz schodzę jeszcze jakąś godzinkę do obozu. Tam czeka na mnie pewnie Kopi Lombok, czyli ich tutejsza kawa, albo posmakowała mi herbata z imbirem. Naprawdę powiem wam, tutaj jak teraz było tak dosyć zimno w nocy, bo było około chyba 8 stopni, to taka gorąca herbatka z imbirem to była po prostu idealna sprawa. Tak czy inaczej, poza tymi oszustwami, które tutaj były, i tak ten trip uznaję za całkiem udany. Oczywiście nie mów hop, póki nie przeskoczysz, bo jeszcze nie zeszliśmy całkowicie. Na razie kolana nie bolą, ale w obozie sobie założę już ściągacze, które specjalnie kupiłem na kolana i myślę, że to mi pomoże, żeby potem nie cierpieć przez kolejne dni albo przez następne parę godzin schodząc. Widzę już nasze namioty. Ten żółty pierwszy i te dwa szare za nim. Pokażę wam jeszcze naszą toaletkę. Tutaj się zamykasz. Jest taka dziurka tam wykopana, nie będę pokazywał co tam jest. No i tak to wygląda, tak sobie trzeba radzić w górach. Hello! Jeszcze kawałek drogi. Ale już chyba przyjemniejszej. To wlazłem właśnie w dżunglę. Jest taki delikatny chłodzik od cienia, który dają drzewa. I jest fajnie. Zmęczony pozytywnie. Zobaczyłem fajne, a nawet i piękne rzeczy. Mordeczki, mam takie zakwasy po wczorajszym, że masakra, ale idę jeszcze
je rozruszać, bo jestem ostatni dzień tutaj w okolicach właśnie Rignani i idę na taki wodospad. No to jest w zasadzie ta sama trasa, znaczy część trasy, co na ten ostatnio, co się zgubiłem, na ten Sekepel. Ale na te dwa wodospady, które chciałem iść, te takie największe, kurde, to wszędzie trasa to jest 5 godzin, ale trzeba na piechtę po dżungli. Więc nie mam, kurde, już tyle czasu. Szczególnie, że teraz w ogóle już jest późno, bo już jest przed 16. Idę tutaj na ten taki nie turystyczny, bo reszta, które są takie w zasięgu, no, że podjeżdżasz na parking i w zasadzie za chwilę jesteś, to jest mnóstwo turystów. Nie lubię takich wodospadów. Więc idę na taki troszeczkę większym wyzwaniem jest, ale myślę, że nie będzie właśnie tutaj zbyt wielu ludzi. Ale co chciałem w ogóle jeszcze w tych miejscach turystycznych, gdzie są takie właśnie wodospady, gdzie jest parking i możesz łatwo się do nich dostać, zawsze stoi ktoś i płacisz za wstęp. To są niewielkie pieniądze, bo tam, nie wiem, 10 000 rupii, 20 000 rupii, ale zawsze jest tam coś. A tutaj nikogo nie ma, wchodzisz sobie jak chcesz, kiedy chcesz i nieważne. Nikt cię tutaj nie liczy za nic, bo po prostu tutaj ludzie nie idą, no bo się nikomu nie chce ruszyć tyłka, albo rzadko komu chce się po prostu ruszyć tyłek tutaj i przyjść. Natomiast jakby ktoś tutaj stał cały dzień i miałby, nie wiem, 2 albo 3 klientów i by zarobił 30 000 rupii, to woli co innego robić, prawda? Buty do prania. Wierzę, że jest warto, kurwa, się tu przeprawiać. Kurde, takich przeszkód nie było wczoraj nawet na Mondriani. Jak tu się idzie? Patrzcie tu. Ja pierdzielę. Tam jest, dobra, widzę już go. Ale przecież to jest wszystko tak zarośnięte. I nie widać w ogóle drogi. Ja pierdzielę. Już wiem, dlaczego tutaj nie ma turystów. No już wiem. Tylko ja jestem, kurwa, turysta. Jebnięty. O, ten jest fajny też. Weź potem wchodź pod to, ja pierdzielę. No właśnie. Oh yeah! Yeah! Woo! Ale wielki. Wow.
Udało się. Powiem szczerze, że miałem trochę obawę, że będąc na wyspie Lombok nie uda mi się odwiedzić żadnego dobrego wodospadu, ale w końcu się udało. Jestem mega zadowolony z tego, że akurat na taki okaz trafiłem, bo rzeczywiście nie było nikogo, już nawet nie wspominając o turystach, ale nawet nie było żadnego lokalsa. Trochę tam mi się pogoda popsuła, teraz akurat słoneczko wychodzi, ale i tak jestem mega zadowolony, bo to było takie bydle wielkie. Także wodospad na Lombok odhaczony, wulkan na Lombok odhaczony, plaże na Lombok odhaczone. Teraz jeszcze 3 wysepki, które chciałem już od tamtego roku odwiedzić i myślę, że misja Lombok będzie zakończona powodzeniem. Natomiast tutaj jak się idzie, te zejście, powiem wam, że jak tam jest mega ślisko. Jak tam się by noga poślizgnęła komuś, to leci w taką przepaść. Nie wiem, czy 360 to dobrze uchwyciło, bo całą tą drogę filmowałem, ale naprawdę, no czasami się tam stąpa po takim krawężniku tylko, potem są krzaki tak obrośnięte, taka przepaść, że no ale wszystko szczęśliwie na razie zakończone i schodzę do miejsca, gdzie zostawiłem skuter i lecę do Sembalun. Uśmiech na twarzy jest to najważniejsze. Elo. Są tutaj również niewielkie plantacje kawy, a że kawa to mój nieodłączny kompan każdego dnia, to na jedną z nich się wybrałem, aby zakupić kilka paczek. Here, coffee, yeah? Okay, thank you. Yeah. I don't need a guide because Yes, I understand. yeah, You're just looking for the coffee, right? yeah, like I will show you. because I The was coffee in bean. other place and they have the price is like for tourists, not for locals. Yeah. It was not good. And I looking for something like coffee in beans Yeah. and small bag like here, like this one. Okay. I 100. will show you. Yeah. Okay. Still nothing now. Okay. I take the camera, okay? Okay. How much you buy that one? The coffee. The bean. coffee. Yeah. This was 30,000. 50,000. Yeah. Okay, for 100 grams. Yeah. This is my place. This Ah. is I dry the coffee here, and we have a garden also. And then this is our roasting. I roasted here, Oh, nice. and then this is the roasted bean. You looking for this one? I will make coffee. You can wait here. We'll take coffee a moment if you want. Okay. And what is the price for 100? 100 gram. Yeah. Same like my friend. Okay. 4,000. 30,000, yeah? Yeah. Trzeba uważać, bo zapraszają turystów do siebie, częstują kawą, trochę pokażą, opowiedzą i przy płatności za paczkę kawy doliczają ekstra kwotę za tę właśnie. This is the process of the coffee, right? You can. Okay. Yeah. We seed, we plant, we harvest, we dry. Yeah. Yeah, I see. Long time to take a coffee Where you have the field here? over there. But here is not much coffee like Brazil. Yeah. Yes, here is still little bit. Okay. This is a natural process, and this one is honey process. This is honey process, wine process. I mean, I fermented. 200 ml ini, 200 gram ini kopi ni. Ya, Pak. 200 gram kopi rasa gram. Vegetasi. Tak pincang lah. This is wash process. Okay. Drink like this. This is full wash. We call that full wash. Yeah, full wash mean we harvest, we open the skin of coffee, Wow. and then we clean. We clean with water, and we ferment with water around 25 hours. And tomorrow we dry. Okay. We dry around 2 weeks. Okay. And this is the taste of the full wash. Wioska Sembalun nie ma za wiele do zaoferowania. Jest kilka sklepów i kilka restauracji. Nie znalazłem tu żadnego baru czy pubu.
Całe szczęście była jedna pralnia, która na pierwszy rzut oka wyglądała mało zachęcająco, ale z efektu końcowego byłem bardzo zadowolony. Stacja paliw tutaj to tylko w przydrożnych sklepikach z butelki. O dziwo nie znalazłem żadnego miejsca z masażem, a myślę, że jako baza wypadowa w góry byłby to złoty interes. Właściciele pól stoją przy drodze i zachęcają do kupienia truskawek, które sam sobie możesz uzbierać z ich pola. Meczety są tutaj tak głośne, że jak ktoś ma słaby sen, to wstanie na równe nogi o godzinie 5 rano. Z tego powodu, że wioska jest położona na wysokości 1100 metrów nad poziomem morza, jest tutaj chłodnie, co sprawia, że w dzień jest idealnie, ale w nocy temperatura spadała do 10 stopni i często wiał dosyć mocny wiatr. Jeśli ktoś kocha góry i górskie wędrówki, to będzie w raju. Natomiast jeśli szukasz miejsca, aby się pobawić, to na pewno nie jest to kierunek dla Ciebie. Aplikacje typu Bolt, Uber i tym podobne niestety tu nie działają, więc jeśli nie posiadasz swojego środka transportu, to jesteś skazany na wcale nie tanią taksówkę. Jaja kembang buah. Kombambua. Iya, kembang buah. Kombambua. Okej. Dobra, po raz kolejny spakowany, załadowany. Ten skuter to ze mną przeżyje chyba więcej niż z każdym, kto go wynajmował. Także jedziemy z powrotem do Kuty na kolejne 3 noce. Jeszcze mam parę miejsc do zwiedzenia i potem już zmieniam wyspę. Jo! Właśnie na wjeździe do mojego hotelu wywrócił do góry nogami kilka samochodów. Mordeczki, wróciłem do Kuty. Tym razem gorszy widoczek, ale mega dobry klimacik i chyba nawet lepsze warunki. Tamten to jest mój bungalow, ale muszę iść tędy. Dobrze, że ta torba ma te takie szele. Zobaczcie, jaki ładny ogród klimatyczny. Same bungalowki. Trochę źle tu się jechało, w sensie podjazd jest zły. Dlatego jeszcze ktoś się tam wywrócił autem do góry nogami, bo przeładował. No ale jesteśmy. Ja chyba tutaj będę cały dzień chillował. Patrzcie na to. Łazieneczka. Taka półotwarta. No i po schódkach. O Jezus. Tu będzie ciężko z tym się wspiąć. I jesteśmy. Mały przedpokoik. Trochę haszczy. Ale tutaj piękne pomieszczenie. No i widoczek na ogród. No ale też ładny. Ogólnie jest ładny. Dobra, muszę to zrzucić. A ty co tu robisz? Gościu. Kupię ci potem jakiegoś przysmaka w sklepie.
Dobra. Ale on ma wielkie kleszcze tutaj. Patrzcie to. Masakra. I nikt mu tego nie wyjmuje. A to nie tylko jeden. Biedne te psy są, kurde, w tym lesie. Dobra, mordzia. Ja idę. Papa. Ty sobie tu odpoczywaj. Będę za niedługo. No i za mną idzie. Ty. Teraz jadę, bo wykupiłem sobie lekcję i jadę jakieś 11 km. Tam będzie na mnie czekał instruktor. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo szczerze powiedziawszy nigdy nie byłem tak na desce surfingowej, więc zobaczymy, jak mi będzie szło. Relaxing. 1, 2, 3. Okay. Right foot in the bag. So one line you need to stand up with the right foot in the bag. Okay. So the first one I need to show you how the basic. So the first one you need to lie down the boat, and then get you like the technique or the basic about how to stand up. Okay. Okay. So just need to slide this one and there you go. And also the landing on the front foot. Yeah, the front foot. Yeah. We'll get stable in the chair. And then in it and down. And looking forward. Okay? Okay. One more time. Looking forward. Yep. And up. There you go. Yes. Good. Good, boys. You will be the best, Leopard. Kupiłem mu takie 3 przysmaki. Myślałem, że się będzie tyle z nimi dupcył co Daisy, ale jest dużo szybszy. Dzisiaj odwiedzę 3 wysepki. Są to Gili Sudak, Kedis i Nangu. Trochę posnurkuję. Wybrałem sobie prywatną wycieczkę, że będę sam na łodzi, ale uwierzcie mi, że cena to w ogóle nieporozumienie tutaj jest, bo kosztowało 280 zł, a mam w tym jeszcze transport z hotelu, czyli tak teraz prywatnego kierowcę, który wiezie mnie do portu 1,5 godziny w jedną stronę. Tam przekazujemy Jakubowi, który będzie ze mną na łodzi i około chyba 16, a startowaliśmy o 9, jest powrót. No jedynie nie ma tam wliczone w cenę jedzenia, ale jakiś tam lunch można na jeden sposób sobie kupić, więc super. I'm from Polandia. Yeah. Hello. Marcin. Idi, okay. Marcin. Be careful the handphone, yeah? Wszystkie 3 wyspy naprawdę przepiękne. Piasek, palmy oraz przepiękny błękit wody o idealnej temperaturze sprawiło, że spędziłem tam bardzo dobry czas.
tego całkiem przyjemna rafa z zatopionymi elementami chyba jakichś statków naprawdę urozmaiciło mi snorkowanie. Jedynie ludzie, którzy deptali po rafie, delikatnie popsuli mi nastrój. Nie rozumiem tego, że ktoś chce podziwiać coś, jednocześnie to niszcząc. Lombok ma przydomek wyspy 1000 meczetów, ale czy tak naprawdę jest? Uzyskałem odpowiedź w trakcie miłej rozmowy na plaży jednej z wysp Gili. In Lombok, more than 10,000. More than 10,000 mosques. More than 10,000? 10,000, yeah. I thought that is 1,000. Not 1,000. More than 10,000. Okay. Oh, Lombok, you can see that. Okay, that small village Yeah. has mosque. And you go that way, you'll find a mosque. yeah, in every village. Yeah, in every small village. In Lombok, we call it dusun. Yeah, village has divided into small village. In Indonesia, we call dusun. In every dusun should have mosque. Yeah. To był piękny czas na Lombok. Wyspa godna polecenia, ale czy lepsza niż Bali? Z pewnością nie ma tu tylu turystów i czuć, że nie jest jeszcze mocno skomercjalizowana, ale nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, że któraś jest lepsza czy gorsza. Zostawiam to Tobie do oceny. Stan dróg na wyspie oceniam w skali od 1 do 10 na powiedzmy 7. Byłoby lepiej, gdyby nie drogi dojazdowe na plażę, a szczególnie okolice Pink Beach, ale naprawdę jeździ się tam całkiem nieźle. Ceny za hotele czy w restauracjach są naprawdę dobre. Mogą delikatnie wzrastać w okolicach Kuty, ale dalej myślę, że są bardzo przystępne. My name? What is your name? What is your name? My name is Adinda Aprilia. Adinda? Aprilia. Adinda? Yes. Okay, I have to go, okay? Have a nice day. Bye bye. Zapraszam do zostawienia suba na moim kanale, abym mógł na bieżąco zabierać Ciebie w ciekawe miejsca. Piona! Nie wiem jak u ciebie, ale świat to mój dom.